dobry wieczór. Dobry wieczór, witajcie kochani. Zbieramy się, zapraszam wszystkich. Jest czwartek, tradycyjnie wieczorową porą w czwartki, jak kiedyś czwartkowe obiady. Spotykamy się tutaj razem, żeby spędzić ze sobą godzinkę, czasem godzinkę z kawałkiem. Dzisiaj w szczególnym temacie, najczęściej w nawiązaniu do biologii totalnej, którą się pasjonuję, którą się zajmuję na co dzień, ale z takimi luźnymi wątkami około towarzyszącymi i dzisiaj również jeden z takich wątków, biologia totalna a detoks. Ciekawa jestem, na ile ten temat Was interesuje, ale kiedy rzuciłam zajawkę na Facebooku czy na Instagramie w swoich mediach, to zauważyłam bardzo duży odzew. Sporo z Was się odezwało, że wow, jaki to ciekawy temat i wow, jakie na czasie. Też było dużo takich bardzo wnikliwych, szczegółowych pytań pod tytułem: a jaki detoks polecasz, a które książki, a jaki Ty robisz detoks i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się chcę dzisiaj do tego wszystkiego odnieść. Jestem bardzo ciekawa, ile osób z Was ma detoks już jakiś za sobą w tym roku, ile osób z Was już przeszło przez detoks w życiu, bo może to nie pierwszy raz, kiedy właśnie podchodzi do takiego wiosennego oczyszczania organizmu. Jeśli chcecie się dzielić swoimi wrażeniami, to piszcie tutaj. Ja mam dzisiaj taką intencję, żebyśmy wzmocnili nasze starania, żebyśmy wzmocnili się i dali sobie nawzajem wsparcie. Ja z całej mocy, ze wszystkich sił, ile tylko mogę, chciałabym dać wsparcie tym, którzy jeszcze nigdy detoksu nie robili, którzy jeszcze nigdy nie pomyśleli o tym, że a może to będzie ciekawe, jak również wszystkim tym, którzy właśnie może mają jakiś kryzys albo potrzebują wytrwałości i tak właśnie dzisiaj tutaj uderzymy w ten dzwon po to, żeby rezonował, po to, żebyśmy się wzmacniali razem, kochani. Ja jestem ogromną zwolenniczką oczyszczania organizmu, oczyszczania ciała, jestem ogromną zwolenniczką naturoterapii. Zdecydowanie bardziej wolę i zawsze tak było profilaktyka niż leczenie i zawsze wybieram zapobieganie chorobom, o ile tylko można. Oczywiście, gdy już się choroba pojawi, to wtedy trzeba działać, to wtedy właśnie szukamy różnych sposobów, w tym biologia totalna jako metoda przychodzi nam z pomocą. Jednak jeżeli można zapobiec, to czemu nie? Uważam, że w dzisiejszych czasach zasługujemy na pełnię zdrowia, zasługujemy na to, żeby się cieszyć swoim życiem, żeby z radością przeżywać swoje codzienne dni, a nie żeby właśnie cały czas skupiać się na tym, co tam nam gdzieś strzyka, co nam dolega, co nam nie domaga i tak dalej, i tak dalej. Jestem tu dzisiaj z Wami w tym duchu. Jeżeli by były jakieś ważne pytania, na które dzisiaj nie padnie odpowiedź z mojej strony, to możecie je zapisywać tutaj pod tym live'em, ja się do tego odniosę. Czasem się tak zdarza, że jeszcze gdzieś właśnie po live widzę, że jakiś temat, jakiś aspekt tematu był poruszony, a gdyby było coś bardzo ciekawego, to kto wie, może po prostu zrobimy o tym osobny live. I chciałabym dzisiaj zacząć to spotkanie jeszcze od ogłoszenia pewnej rewelacji. Chcę Wam ogłosić newsa w nawiązaniu do poprzedniego live'a, któregoś poprzedniego, nie pamiętam sprzed ilu miesięcy, ale ci, którzy oglądają moje live'y regularnie, a wiem, że są takie osoby, że jest Was sporo, z czego się bardzo cieszę, na pewno sobie przypomną historię o strażaku. I oto wyobraźcie sobie, wczoraj przyszła do mnie ta wspaniała wiadomość, a mianowicie człowiek, który starał się o to, żeby dostać się do Państwowej Straży Pożarnej, pobił swoje rekordy i został przyjęty i oto będzie strażakiem i jego marzenie się spełniło. Słuchajcie, po wielu miesiącach wszelkich możliwych komisji lekarskich, po wszystkich badaniach medycznych, jakie trzeba przejść, żeby w ogóle dostąpić zaszczytu, żeby wstąpić właśnie do Państwowej Straży Pożarnej. Po tych wszystkich historiach, które ja przytaczałam w poprzednim live i dzisiaj już nie będę ich przytaczać, ale które właśnie chciałabym, żeby nam przyświecały, bo kto z Was może nie zna tej historii, nie rozumie, dlaczego ta radość tutaj u nas taka ogromna, dlaczego te gratulacje, które tutaj teraz powinny spływać falami tutaj dla człowieka, to tylko przytoczę. To jest historia 15-letnia. Ten człowiek miał marzenie, ten człowiek co roku startował do egzaminów, walcząc o to, żeby dostać się i za każdym razem z innego powodu nie udawało się. A to odrzucone na jakiejś jednej komisji, a to na drugiej, a to na badaniach lekarskich, a to na jakichś sportowych, mimo że naprawdę wierny cały czas tematowi. I kiedyś napisał do mnie zdesperowany: Madzia, powiedz, bo słucham Twoich live'ów, webinarów,
o co tu chodzi. Ja głęboko wierzę, że tu musi być jakiś program. I znaleźliśmy właśnie tak, znaleźliśmy historię jego dziadka, którą znał, o której wiedział, to nie było dla niego nic nowego, ale było to tak głęboko zakryte przed jego świadomością, że nie wiązał pewnych faktów ze sobą, a historia była taka, że dziadek zginął w pożarze, dziadek był strażakiem, dziadek gasił pożary w czasie wojny. Kiedy ugasił jeden dom, to okazało się, że nalot bombowy wywołał pożar w jego własnym domu. Kiedy gasił ten dom, był kolejny nalot, zginął. I to tak jakby ten niemy przekaz od dziadka płynął do niego, nie rób tego, niech nikt nigdy więcej właśnie w te ślady nie idzie, ale dzieło było niedokończone i oto rodzi się wnuk, który właśnie chce kontynuować i nie mógł tego robić nieświadomie, bo uważam, że mogło grozić mu niebezpieczeństwo, to nie była jego droga, to nie był ten los. Choć myślę, że może na świecie znajdziemy takie osoby, które powieliły losy swoich przodków właśnie z nieznajomości tych programów, właśnie z niewiedzy, z tego, że po prostu nie kojarzą pewnych faktów ze sobą i później ten program cały czas działa jako aktywny. Tutaj właśnie udało się go zdezaktywizować, tu się udało uświadomić, tu się udało uwolnić wszelkie emocje z tym związane i nagle się okazuje, że wszystkie egzaminy sportowe pchnięte do przodu mistrzowsko, nagle się okazuje, że wszystkie komisje, wszyscy lekarze po kolei, a uwierzcie mi, byliśmy w stałym kontakcie, tam były jeszcze różne perturbacje, tam się działo jeszcze po drodze, a jednak wydawali opinię pozytywną. I właśnie dzisiaj się okazało, że wczoraj się dowiedziałam, dzisiaj Wam przekazuję, że właśnie tak, oto to działa, biologia totalna działa. Ja, kochani, takich przykładów mam naprawdę mnóstwo, mam ich mnóstwo codziennie, nie wszystkie takie spektakularne, nie o wszystkich też Wam opowiadam, choć dużo Wam opowiadam i będą kolejne live'y o kolejnych Waszych ciekawych historiach z biologii totalnej. A dzisiaj chciałabym Wam po prostu przytoczyć ten przykład jako zachęta do tego, żeby stawić się na wiosnę z intencją oczyszczenia swojego organizmu wtedy, kiedy ciało, a zwłaszcza wątroba, o to bardzo, bardzo proszę. Bo zobaczcie, kiedy oczyszczamy nasze programy, kiedy oczyszczamy siebie z jakiejś starej historii, to możemy ruszyć naprzód, to możemy pójść do przodu, to nam dodaje siły, to nam pozwala odzyskać energię. Zobaczcie, dlaczego koty, które defekują w kuwecie, zaraz chwilę po defekacji po prostu wyskakują z tej kuwety migusiem, tam włażą łapkami powolutku, kokoszą, ale później z niej wyskakują. Właśnie jest udowodnione naukowo, że to jest odzysk energii, którą ma zwierzę w momencie, kiedy wydala z siebie wszystko to, co niepotrzebne, kiedy się wypróżnia. Tak dokładnie, kochani, jest, kiedy pozbywamy się starego, robimy miejsce na nowe, odzyskujemy jakąś porcję swojej własnej energii. Zwierzęta tak jakby o tym wiedziały. Zwierzęta mają swoje cykle, zwierzęta funkcjonują w pewnych rytmach, które nie są zakłócone cywilizacją, o ile oczywiście my jako ludzie im tego nie zafundujemy. Zwierzęta potrafią słuchać tego swojego wewnętrznego głosu i one wiedzą, kiedy mają potrzebę oczyścić się. Psy potrafią wyjść na spacer i nażreć się trawy, wtedy kiedy to nie jest ich standardowy pokarm, wtedy, kiedy wiedzą, że to służy tylko i wyłącznie wymiotom, a więc właśnie ułatwieniu pozbycia się tego, co zalega w żołądku, tego wszystkiego, co jest niestrawne, tego, co im po prostu szkodzi i potrzebują się tego w jakiś sposób pozbyć. One dobrze wiedzą, co mają zrobić. Inne zwierzęta potrafią przejść przez las i żywić się węglem po pożarze i wiedzą, że ten węgiel ma właściwości absorpcyjne, że on ma właściwości lecznicze, że on będzie wchłaniał bakterie, wirusy, że on po prostu będzie leczył przewód pokarmowy. Skąd zwierzęta to wiedzą? My możemy czerpać przykład, my możemy się od nich uczyć. Koty też mają swoje odruchy wymiotne po to, żeby pozbyć się sierści, która zalega w żołądku. I tak można by o każdym zwierzęciu tutaj opowiedzieć, bo każde będzie miało jakiś swój sposób na siebie, na to, żeby siebie oczyścić. I my jako ludzie, gdybyśmy żyli w zgodzie z naturą, to również zachowywalibyśmy pewne posty, zachowywalibyśmy pewne okna żywieniowe, to co dzisiaj nazywamy oknami żywieniowymi, a kiedyś tak się nie nazywało, a ludzie po prostu w naturalny sposób je zachowywali, chociażby dlatego, że nie było światła, nie było prądu. W
wcześniej się chodziło spać, inaczej się wstawało, zanim człowiek zdobył to jedzenie, zanim je sporządził, to już właśnie te kilkanaście godzin między jednym pokarmem a następnym mijało i było to okno żywieniowe. My dzisiaj to zaburzamy. My dzisiaj to zaburzamy na milion różnych sposobów i właśnie dlatego ja, kochani, apeluję o to, żeby gdzieś w którymś momencie, na chociaż kawałeczek roku, dać uwagę temu, żeby nie tylko cały czas wkładać do worka, ale i trochę powyjmować. Mówię o tym dlatego, że bardzo wiele chorób biologii totalnej to są takie choroby, których, albo może zacznę inaczej. Jest wiele takich chorób, które my byśmy chcieli móc zinterpretować w biologii totalnej, a których nie możemy zinterpretować, dlatego że mają zaburzony obraz. Przychodzi do mnie ktoś i ja nie umiem powiedzieć, czy te objawy, które tutaj do mnie mówi, występują wyłącznie z powodu konfliktów emocjonalnych, choć przecież nasza teoria głosi, że tak miałoby być i tak powinno być, czy na przykład też dlatego, że do tego są aspekty dowiązane, na przykład właśnie w wyniku zanieczyszczenia organizmu, w wyniku pasożytów, patogenów, metali ciężkich, różnego rodzaju toksyn, substancji polekowych, metabolitów, wszystkiego tego, co spożywamy, różnego rodzaju konserwantów, czy jakichś substancji, które znajdują się w naszym wysoko przetworzonym pożywieniu, albo różnych substancji z tej chemii gospodarczej, czy z chemii z kosmetyków, które też wchłaniamy do siebie i to się niestety, kochani, kumuluje. I my w którymś momencie, kiedy chcemy zinterpretować to, co się z nami dzieje, już po prostu nie potrafimy tego zrobić. Mówi się na przykład, że większość chorób autoimmunologicznych to są właśnie choroby tak zwane śmieciowe. Nie byłoby chorób autoimmunologicznych, gdyby nasze organizmy były oczyszczone, ale organizm, który ma mnóstwo toksyn, który jest po prostu zatruty, przepraszam, że tak powiem, głupieje, po prostu w którymś momencie nie wie, czym ma się zająć bardziej, kiedy nastąpi totalna kumulacja różnych trucizn w naszym ciele, to organizm nie wie, za co ma się zabrać. Najpierw, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, organizm, czyli w głównej mierze wątroba, bo to ona jest głównie odpowiedzialna za odtruwanie krwi, czyli za odtruwanie całego organizmu, ale oczywiście jest wiele innych narządów, które w to są bardzo mocno włączone, a przede wszystkim jelito grube. Wraz z jelitem grubym skóra, która jest pod kontrolą jelita grubego i w medycynie chińskiej występuje w tym samym żywiole, to na pewno też wiecie, ale też i przecież cały układ oddechowy, płuca, które będą również tutaj z jelitem grubym mocno powiązane. I przecież wiemy, że kiedy mamy dużo toksyn w organizmie, to możemy wydalać je na różne sposoby. Możemy wydalać je z kałem, możemy wydalać je z moczem, ale możemy wydalać je z oddechem. Stąd właśnie te pytania wasze o nieświeży oddech. To ostatnio opowiadałam na którymś webinarze też właśnie, jakie są przyczyny nieświeżego oddechu. To było w webinarze o przewodzie pokarmowym, o żołądku. Tam właśnie mówiłam o tych przyczynach bardzo dużo. To jest właśnie to, że my mamy różne sposoby na to, żeby wydalać wszystko to, co nam szkodzi, bo organizm będzie robił zawsze wszystko, aby zachować witalność organów wewnętrznych, od których zależy życie. Te organy witalne są najważniejsze, kluczowe i trzeba je zawsze bardzo chronić. Trzeba chronić serce, trzeba chronić przewód pokarmowy sam w sobie, trzeba chronić nerki, trzeba chronić mózg. Więc w momencie, kiedy mamy bardzo dużą ilość toksyn, mózg automatyczny będzie kierował je do tkanek towarzyszących, do tych, których znaczenie w naszym ciele dla przeżycia organizmu będzie mniejsze. Będzie najczęściej kierował to do tkanki tłuszczowej i stąd później nasza nadwaga albo nawet otyłość. To są właśnie te zaburzenia, które my się ciągle zastanawiamy, z czego wynikają. To są nasze różne fałdki i fałdeczki, których chcemy się pozbyć. To są te nasze cele, kiedy sobie je stawiamy na początku wszelkich detoksów czy oczyszczania organizmu na różne sposoby. Tu ja bym chciała właśnie podkreślić, to nie tylko chodzi o to, żeby mieć cel zgubić jakąś fałdkę i schudnąć na wiosnę, bo za chwilę przebieramy się w kostiumy kąpielowe, no i jakoś tam się trzeba ludziom pokazać. Nie, kochani, to chodzi o coś więcej. To chodzi właśnie o to, żebyśmy my zrozumieli, że tym procesem oczyszczania organizmu my odciążamy nasze główne narządy, które przez cały rok 24 godziny na dobę pracują na naszą korzyść w sposób podprogowy, sterowane automatycznie. Kiedy my się nimi nie zajmujemy,
one zajmują się nami. I teraz pytanie, czy to nie jest tak, że należy im okazać jakąś wdzięczność? Czy to nie jest tak, że dobrze by było, gdybyśmy my mogli też zrobić coś dla tych naszych organów, jeśli one robią coś dla nas, bo pomyślcie właśnie, czy nie można zacząć naszej świadomości też do tego, żeby współpracowała z podświadomością, bo uważam, że tak. I dlatego taka wdzięczność dla naszych organów i zrobienie jakiegoś gestu w kierunku tego naszego ciała uważam za pewien taki obowiązek wobec samego siebie. I ja nie grzmię tutaj teraz ex cathedra, bo też daję każdemu wolność, niech każdy to zrobi tak, jak poczuje. Jednak chcę powiedzieć, że bardzo często stawałam w obliczu osób chorych, osób u kresu sił, osób w podeszłym wieku, które nigdy się sobą nie zajmowały, które nigdy nie dawały sobie uwagi nawet na jeden dzień. To są osoby, słuchajcie, które potrafią się zapytać kogoś obok żony czy męża. No najczęściej to są mężczyźni, którzy pytają swoje żony: ej, co mnie boli? Pamiętasz, co mnie boli? To lekarz mówił, co mnie boli, nie? Ale ja to teraz to nie pamiętam. Taka bardzo niska świadomość tego, co się ze mną dzieje, jakie są zależności tej współpracy różnych organów wewnętrznych, mała wiedza. Też małe zainteresowanie, bo póki z automatu można jechać do przodu, to nikt nie tankuje, to nikt się nie zastanawia, co by tu zrobić, żeby poprawić tą jakość. Jednak ja apeluję, bo ci, którzy dojeżdżają właśnie gdzieś tam do półmetka, to nie jest meta, kochani, to jest półmetek, ale właśnie już na ostatnich siłach, na ostatnich oparach, to najczęściej później już nie przemierzają tego maratonu z startową prędkością, tylko najczęściej po prostu dochodzą truchcikiem, a czasem i na kolanach do końca, do mety, bo może być już za późno. I też ja nie twierdzę, że zawsze tak jest i też nie chcę tutaj grzmieć, uwierzcie mi, ale widziałam wiele razy sytuacje, kiedy ludzie zabierali się za pewne rzeczy wtedy, kiedy wymagało to bardzo skomplikowanych procesów i okazało się, że nie mamy już tyle czasu na to, żeby przeprowadzić wszystkie z nich. I tak sobie myślę, zamiast gdzieś kiedyś później, powiedzmy przysłowiowo pod koniec życia, jakkolwiek to zwał, tak zwał, zabierać się za coś, co będzie nam zajmowało od rana do wieczora cały czas, co będzie nam zajmowało ileś naszych miesięcy, czy nawet lata, to czy nie lepiej jest w każdym roku swojego życia dać tą uwagę przez 2-3 tygodnie swojemu ciału i właśnie odstąpić od jakichś swoich zwyczajów, które może nie są najlepsze, które może nawet są szkodliwe, właśnie na rzecz tego, żeby odciążyć organizm od tego, co na co dzień i żeby właśnie ta nasza, powiedzmy, wątroba, jeśli mówimy o wiośnie, jelito grube, jeśli mówimy o jesieni, bo są konkretne pory roku, kiedy nasze organy się mocno oczyszczają, kiedy są bardziej aktywne. Mówmy o wątrobie dzisiaj, bo dzisiaj wiosna, może to właśnie najważniejsze, właśnie dać tą uważność, kiedy ona jest najbardziej aktywna w ciągu całego roku w tej wątrobie, żeby ona mogła dostać coś dla siebie. Kiedy ona się odciąży, to odwdzięczy się później przez cały rok. Mówiłam o tym bardzo dużo na webinarze o wątrobie i kto ma problemy z wątrobą, kto chciałby zrozumieć, na czym polegają konflikty, które warunkują stłuszczenie wątroby, marskość wątroby, wszelkie inne choroby, też patogeniczne, jeśli chodzi o wątrobę, no z nowotworem skrajności włącznie, to ja odsyłam Was bardzo serdecznie do tego webinaru. Posłuchajcie, tam jest mnóstwo cennej wiedzy, jak również oczywiście wszystko, co związane z kontrolą wątroby, a więc wszystko, co związane z pęcherzykiem żółciowym, drogami żółciowymi i to, czym wątroba zawiaduje, a więc emocje, jakie kumuluje w sobie. No, nie jest dla Was tajemnicą, że wątroba mocno związana ze złością. Ja myślę, że nie wygaduję tutaj, nie spoileruję. Myślę, że możecie właśnie już się z tym spotkać nieraz, bo jest to powszechna wiedza i ja chciałabym bardzo, żeby była powszechna, bo tak, właśnie z tym oczyszczaniem wątroby jest związane również uwalnianie wszelkiej złości i odmian złości z całego naszego roku albo nawet i z całego życia. Powiem Wam, że ja jestem teraz już po 3. tygodniu swojego detoksu wiosennego
zaczęłam zaraz po świętach. W zasadzie to już przed świętami się do tego szykowałam, ale święta to trochę przyćmiły, wiecie jak to w polskiej tradycji i czasem się człowiek na coś złamie, a czasem trudno komuś odmówić. Starałam się i jestem z siebie bardzo zadowolona, ale tak naprawdę z takim właśnie już poważnym detoksem, z odstawianiem różnych pokarmów ruszyłam po świętach i chcę Wam powiedzieć, że za mną pierwsze wiosenne oczyszczanie wątroby. Ja akurat szłam protokołem doktora Tombaka. To jest 7 dni takiego postu na lekkich warzywkach i soku z jabłek i buraków. Ja chcę powiedzieć, że ja nie jadłam warzyw w ogóle, ja piłam tylko sok. Wcześniej w ubiegłym tygodniu przed tą powiedzmy głodówką, czy właśnie tą terapią sokową, bo nie jest to taka pełna głodówka oczywiście, jadłam tylko i wyłącznie warzywa, odstawiłam już absolutnie wszelkie inne pokarmy. Teraz też jestem tylko na lekkich warzywkach i na sokach i zamierzam to jeszcze utrzymać przez cały maj, a jak mi się uda, to jeszcze i przez czerwiec. Oczywiście w którymś momencie włączając to jakieś inne pokarmy, tak żeby nie wyjałowić organizmu, tak żeby też nie osłabić się za mocno, ale powiem Wam, że zauważyłam niezwykłe zjawisko, bo mimo ogromnej świadomości i pracy nad sobą przez cały rok i to od wielu, wielu lat, widziałam, ile jeszcze starych emocji się we mnie skumulowało i uwalnia się właśnie teraz. Widziałam, ile jeszcze takich starych programów, o których nie wiedziałam, że we mnie działają, a uwierzcie mi, naprawdę sporo tych programów już w życiu odkryłam, bo setki, jak nie tysiące. W pracy z innymi ludźmi człowiek cały czas odkrywa siebie i cały czas znajduje jeszcze coś swojego, a ja żyję bardzo świadomie i każda sytuacja, każda okoliczność, która do mnie przychodzi, jest przeze mnie oglądana pod lupą i powiem Wam, że byłam naprawdę zaskoczona, jak dużo jeszcze się uwalnia różnych historii, jak dużo jeszcze się uświadamia właśnie tylko dlatego, że jest ta intencja, że tak, oto właśnie chcę się pozbyć tego, co mi już nie służy. Tak, ja zasługuję na to, co najlepsze. Do swojego nowego życia chcę wnieść to, co najlepsze. I ja nie zabieram ze sobą żadnych starych syfów, nie zabieram i nie zaciągam ze sobą niczego w żadnych zakamarkach. Nie chcę tego wszystkiego, co mój organizm kumulował sobie, czy tam w tkance tłuszczowej, czy w jakichś różnych innych, no właśnie, zakamarkach w ciele. Ja wybieram zdrowie, ja wybieram pełnię sił, ja wybieram doenergetyzowanie, ja wybieram witalność organizmu. To jest właśnie to, co ja wybieram. I tak, kochani, tutaj, żeby właśnie to osiągnąć, czasami, jeśli nie żyjemy w ten sposób na co dzień, to po prostu trzeba się, mówiąc krótko, poświęcić albo po prostu bardzo mocno zaangażować. To już sobie wybierzcie, jak to tam będzie u Was wyglądało. Ja byłam w to bardzo zaangażowana i nadal jestem i mówię do Was z uśmiechem i też chętnie podzielę się swoimi wrażeniami i ciekawa jestem właśnie, czy podzielacie, czy macie też podobne doświadczenia, a jeśli tak, to piszcie do mnie, to też bardzo wzmacniające, bo powiem Wam, że jak ktoś przechodzi przez taki naprawdę poważny detoks, gdzie w którymś momencie po prostu już odstawia wszystkie pokarmy i wszystkie napoje tylko po to, żeby ten organizm odtruć jakąś procedurą, czy to z solą gorzką, czy to z oliwą i z cytryną, jakie tam macie swoje przepisy, wiecie, jak one potrafią wymusić ten detoks na organizmie. Lewatywy, kochani, które są tutaj też bardzo mocno włączone. Ja jeszcze włączyłam picie glinki zielonej i z pagulem, to wózki babki Płesznik, nie wiem, czy Wam znana procedura kolejna właśnie, którą też włączyłam. Ja łączyłam różne procedury ze sobą, naprawdę uwierzcie mi, zrobiłam w tym kierunku bardzo dużo, żeby połączyć wszystko na maksa, co się tylko da. I terapię kwiatową doktora Bacha, która mnie w tym czasie cały czas wspiera, i homeopatię, która mnie w tym wspiera, i zioła różnego rodzaju, zioła przeczyszczające i zioła oczyszczające. To jest właśnie wszystko, co można połączyć razem w jedno, właśnie po to, żeby uzyskać najlepszy wynik. I ja tak właśnie działam. I jak pytacie mnie, jak ja to robię, to Wam właśnie mówię. Ja robię na maksa. Jak już się za coś zabieram, to po prostu staram się na maksa. Olejki eteryczne, które też uwielbiam i też wcierałam różnego rodzaju, żeby się wspierać. Kąpiele oczyszczające, olej rycynowy, okłady z oleju rycynowego na wątrobę, które robiłam też kilkakrotnie, wielokrotnie. To są właśnie wszystkie te procedury, przez które przeszłam, przez które przechodzę i jeszcze cały czas będę to kontynuować, tak jak Wam mówię. I rzeczywiście niesamowite jest to, że nawet jak człowiekowi wydaje się, że tam już nie ma nic więcej do uwalniania, to uwierzcie mi, gdzieś tam na spodzie zawsze coś jeszcze jest, bo żyjemy w takim cywilizowanym świecie, a nie innym, bo mamy jednak to powietrze zatruwane,
bo nie żyjemy gdzieś na łonie natury bezstresowo, a stres wywołuje emocje, a emocje tworzą związki chemiczne w naszym organizmie, są zapamiętywane i zakodowane w związkach chemicznych i jest to udowodnione, opisywane też w pracach Bruce'a Liptona. Możecie poczytać o tym w różnych czasopismach czy artykułach popularno-naukowych. Tam tak, są laboratoria, które badają takie rzeczy i my po prostu dzisiaj już wiemy, że w momencie, kiedy zabieramy się za oczyszczanie organizmu, to tak naprawdę poruszamy spod spodu wszystkie te warstwy emocji, które zostały gdzieś skumulowane, które zostały gdzieś przykryte jedna drugą i my właśnie w tym momencie mamy możliwość to wydobyć. Gdyby się chcieć przyjrzeć pod mikroskopem na cały ten proces, to wiecie, kochani, że to sprowadza się do bardzo, bardzo prostej refleksji. Ja byłam oszołomiona tym odkryciem i podzielę się tym dzisiaj z Wami, bo może Wam to też pomoże zrozumieć, jak wielką mamy moc w swoich rękach, że możemy przebudować swój organizm, że możemy go przestroić totalnie na poziomie enzymatycznym, na poziomie hormonalnym, na poziomie nerwowym, na poziomie metabolicznym, na poziomie komórkowym, tkankowym i na poziomie całego ciała. My mamy właśnie w swoich rękach tą moc. A wiecie dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to chodzi tylko i wyłącznie o to, by pękały pewne wiązania chemiczne, a tworzyły się nowe. Zobaczcie, my wszyscy jesteśmy zbudowani z atomów. Atomy mają stałą budowę. Atomy same w sobie się nie zmieniają, ale z atomów, z tych pierwiastków, z których my się składamy, najpierw składają się różnego rodzaju związki chemiczne. A żeby powstał związek chemiczny jeden z drugim, wiecie, to my po prostu potrzebujemy stworzyć wiązanie. Tutaj właśnie między jednym atomem a drugim będą wiązania chemiczne. I to właśnie pamięć wiązań chemicznych podtrzymuje pamięć emocjonalną, podtrzymuje pamięć komórkową. W momencie, w którym my doświadczamy efektu aha i coś nam się bardzo uwalnia, to jest jednocześnie moment, kiedy ten przeskok kwantowy w mózgu z poziomu świadomości, z poziomu energetycznego, z poziomu informacyjnego przechodzi na poziom nerwowy. Sygnały, które płyną tutaj do naszego ciała, przekazywane dalej przez komórki nerwowe do wszystkich innych komórek, mówią: hej, uwalniamy ten związek chemiczny, pękają te wiązania chemiczne, bo racja bytu ich już w tej chwili nie ma. To po prostu nie istnieje, dlatego że nie ma podstaw, bo jeśli nie ma informacji, która miałaby podtrzymywać istnienie danych związków chemicznych, to po co one miałyby tutaj funkcjonować? A zatem zobaczcie, moment, kiedy my się zabieramy za oczyszczanie organizmu, wszystko jedno jeszcze teraz, jaką metodą? To jest jednocześnie moment, w którym my odzyskujemy swoje własne atomy. To jest właśnie moment, w którym pękają wiązania chemiczne wskutek różnych reakcji chemicznych, które dzieją się wtedy bardzo nagle. I to jest moment, w którym my odzyskujemy pewną energię, która była skumulowana właśnie w tych wiązaniach chemicznych. Dlatego, że energia w związku chemicznym jest właśnie przechowywana poprzez wiązanie, nie poprzez sam atom. Sam atom ma swoją porcję energii, która jest stała, ale właśnie stworzenie takiego związku chemicznego z danego atomu albo innego związku chemicznego z tego samego atomu ma znaczenie w naszym ciele. To my właśnie tak mamy patrzeć na nas. Słuchajcie, to jest właśnie to, że jeśli zrozumiemy, że my żyjemy w świecie hologramów, cały wszechświat ma taką budowę. My jesteśmy w świecie fraktalnym. Kiedy my to pojmiemy, kiedy tutaj właśnie fizyka kwantowa nam trochę to powyjaśnia, to zaczynamy rozumieć, że to jest dokładnie to samo, co dzieje się w momencie, kiedy uświadamiamy sobie program rodowy. Pękają jakieś więzy z naszymi przodkami w chwili, kiedy uświadamiamy sobie konflikt. W chwili, kiedy dochodzimy do źródła, do tej praprzyczyny naszej choroby, kiedy my rozumiemy, co się działo w naszym życiu, ale jak to było też powiązane z naszą matką, babką, prababką, z naszym ojcem, dziadkiem, pradziadkiem. Kiedy my to wszystko pojmiemy, te wiązania pękają, te więzy zaczynają być przebudowane. Pryska wszystko to, co było złe, to, co było uświadomione, ta porcja, która była właśnie uświadomiona i ta więź, ta relacja z naszym przodkiem ulega przebudowie. My nigdy nie patrzymy już na niego tymi samymi oczami. Jasne to widzicie, że tak się właśnie dzieje. Więc dlaczego nie miałoby się tak dziać na poziomie komórkowym?
I odwrotnie, jeśli sprawisz, że wymusisz w jakiś sposób swoją świadomością, wolną wolą, po prostu intencją i tym konsekwentnym działaniem, właśnie powiedzmy, czy detoksem, głodówką, sokiem, co tam sobie wybierzesz, jakikolwiek protokół, właśnie jeśli wymusisz na sobie ten detoks, jeśli siłą rzeczy organizm zrobi wszystko, żeby te związki chemiczne przekształcić, to myślisz, że nie przekształca się wszystko, co dzieje się w historii twojego rodu? Bo oczywiście, że się przekształca, bo wszystko wie wszystko i wszystko jest ze sobą połączone i powiązane. I jeśli nie robisz tego głupio i bezmyślnie, a z intencją, jeśli pchasz tam całą swoją świadomość, swoją miłość, swoją determinację, swoją wolną wolę, to po prostu musi tak działać. I ludzie tego doświadczają. To jest właśnie to, że my mamy wiedzieć, my mamy też doświadczyć na sobie, że konsekwencja takiej decyzji, tak, wchodzę na detoks, to będą te 2 tygodnie, czy te 3 tygodnie, a może 2 miesiące. Ja właśnie teraz decyduję o tym, że ja wchodzę na ten detoks z intencją, że uwalniam i tutaj sobie postaw 3 kropki, co chcesz. Uwalniam kilka kilogramów, uwalniam słabą relację ze swoim partnerem czy partnerką, uwalniam słabą relację z dziećmi czy z rodzicami, uwalniam jakiś swój konflikt wewnętrzny. Właśnie ja decyduję się, że uwalniam to, co mi nie służy, a może nie wiesz, co to jest, może po prostu powiesz, uwalniam to, co już mi jest niepotrzebne, to, co już może odejść z mojego życia i sama jestem ciekawa, co to będzie. To uwierz mi, że twoje ciało zadziała na twoją korzyść i zrobi wszystko właśnie po to, żeby to uwolnić. I wtedy takie ciało zaczyna odpoczywać. Ono ma odzyskaną zdolność do samoregeneracji, bo taka wątroba, która wyrzuci pianę cholesterolową, która wyrzuca te wszystkie kamienie z dróg żółciowych, woreczek żółciowy, powinno się mówić prawidłowo pęcherzyk żółciowy i pewnie to wiecie, ale kolokwialnie woreczek żółciowy uwalnia wszystkie kamienie z dróg żółciowych. Wtedy ta żółć może swobodnie płynąć. Ta świeża żółć, nie ta stara, nie ta zgorzkniała, nie ta z urazą, z tym gniewem, z tą wściekłością. Właśnie to ma odejść. Mówimy później, żółć mnie zalewa. No właśnie nie ma cię żółć zalewać. Właśnie chodzi o to, że to ma być przeczyszczone, to ma się uwolnić po to, żeby świeża, nowo produkowana żółć emulgowała tłuszcze i zbierała wszystkie toksyny z wątroby, które się tam znajdą z krwiobiegu, właśnie po to, żeby to było wydalone skałem, bo my tego po prostu nie potrzebujemy na co dzień, ale jak jest tam wszystko przytypełne tymi kamieniami, jak te drogi żółciowe są spięte w wyniku stresu, w wyniku różnych konfliktów, które przeżyliśmy, w wyniku traum, w wyniku stresu pourazowego, tych wszystkich sytuacji, które na nas działają na co dzień, tam jest mnóstwo różnego rodzaju napięć, ta wątroba po prostu zaciskuje w sobie te kamyki w ilości kilkuset, a nawet czasem kilku tysięcy, uwierzcie mi, i nie jest w stanie się oczyścić na bieżąco i my potem nie zdajemy sobie sprawy i nie rozumiemy, dlaczego tyjemy, dlaczego się złościmy, dlaczego mamy nastroje depresyjne, dlaczego nie jesteśmy w stanie przewalczyć jakiegoś tematu, wprowadzając różnego rodzaju leki, czy nawet suplementy diety, czy jakieś inne naturalne terapie. One czasem nie działają dlatego, że organizm jest nieoczyszczony i nie ma już żadnych sił wewnętrznych do uruchomienia tej regeneracji. Właśnie, żeby organizm odzyskał te siły, potrzebuje czasem coś dostać od nas, a mianowicie oczyszczenie. Potrzebuje czasem coś nie mieć wkładane, a po prostu wyjmowane. Bo wyobraźcie sobie teraz, jak to jest na biurku, które jest pełne papierów, to na pewno każdy z Was ma to doświadczenie, jak nie ze szkoły podstawowej, to ze średniej, jak nie ze studiów, to z pracy albo gdzieś tam właśnie z życia domowego, jak tutaj się kumulują te papiery, dokumenty, faktury, paragony, rachunki, gwarancje i różnego rodzaju inne umowy, które podpisujemy i to są wszystko papierzyska, które musimy przechowywać w domu. Wiecie, że w momencie, kiedy jest to nieuporządkowane, kiedy przychodzą następne, a będą przychodziły, bo są listy polecone, bo mamy jakieś różnego rodzaju wezwania albo jakieś zawiadomienia, oświadczenia, przychodzi do nas tego naprawdę dużo, rachunków mnóstwo i coraz rzadziej dzisiaj w naszych skrzynkach pocztowych pocztówki od przyjaciół, bo dzisiaj się pozdrawia z wyjazdu
na WhatsAppie czy na Messengerze, wysyłając zdjęcia, a nie wysyłając pocztówki. My w naszych skrzynkach głównie zastajemy różnego rodzaju faktury i właśnie takie pisma, które potem muszą gdzieś leżeć. Anyway, mamy tego po prostu na biurku sporo i teraz jeżeli nie zabierzesz się za oczyszczanie, a wiesz, że następne będą przychodziły i przychodziły za miesiąc i za kolejny będą następne, to co będzie po latach? Wiesz, jak to biurko wygląda? I wiesz, że w momencie, kiedy nie zabierzesz się za sprzątanie tego, to i tego będzie coraz więcej, aż w którymś momencie przyjdzie taki moment, gdzie powiesz sobie, nie dam rady, bo to się nie da, po prostu to się nie da zrobić. Jak małe dzieci, którym rodzice czasem wywalają wszystko z szuflady na środek pokoju, znacie na pewno tę historię, a może macie też takie doświadczenia. Kto to przeżył, ręka w górę, tutaj proszę, chyba nie jestem sama, wydaje mi się, że więcej nas takich było. I trzeba było po prostu dać radę i do pewnego momentu oczyszczasz i sprzątasz i wiesz, co wyrzucić i wiesz, co zostawić i segregujesz to wszystko, co ważne i nieważne, a od pewnego momentu siadasz i mówisz, to się nie da, no po prostu to się nie da, już nie wiem, co mogę z tym zrobić, bo wiesz dlaczego? Bo to są po prostu stare historie, bo gdyby to było na bieżąco, gdyby to było świeże, to ty byś miał do tego odpowiedni stosunek emocjonalny i wiedział, co z tym zrobić, ale jeśli to są stare historie, to nie wiesz i wtedy właśnie ta niedecyzyjność, która nas gubi. I Marie Kondo, autorka książek na temat sprzątania przestrzeni wokół siebie, uznana na świecie za mistrzynię porządków, której książki bardzo Wam polecam, zresztą są też e-booki, audiobooki, a też i filmiki na YouTubie. Ona uczy po prostu ludzi na świecie sprzątać. Ma swoje na to naprawdę genialne sposoby i pomysły, a między innymi powiedziała właśnie takie zdanie, że kto raz sprzątnie całą swoją przestrzeń, ten nigdy już nie dopuści do tego, żeby ona była zabrudzona i zanieczyszczona, bo wie, ile go kosztowało sprzątanie i jak ogromny to jest wysiłek i będzie już wiedział, że lepiej jest utrzymać tą czystość na bieżąco, niż doprowadzić do zaległości. Bo jeżeli by było tak, że masz puste biurko, na którym są segregatory i wiesz, do którego segregatora odłożyć faktury, do którego jakieś ważne umowy, które muszą być zachowane, do którego jakieś chwilówki, które są potrzebne na moment, jakiś ważny dokument, ale tylko na teraz, jakaś gwarancja, zaraz to minie. Jeżeli to wiesz, to ty wiesz, że możesz to poporządkować, odłożyć w swoje miejsce i cały czas jesteś na bieżąco. Każda nowa rzecz, która do ciebie przyjdzie, znajdzie swoje miejsce, a jeśli to jest śmieć, jeśli to jest jakiś nieważny paragon, to po prostu to wyrzucasz. Ale jeśli masz właśnie już na tym biurku mnóstwo takich starych, różnych papierzysk, a wciąż przychodzą nowe, to masz ciągle wybór, czy dzisiaj działać na nowych papierach, czy robić zaległości. I w momencie, kiedy i pracujemy na nowym, i jednocześnie robimy zaległości, jesteśmy przemęczeni, dlatego że nie po to mamy dany dzień, nie po to mamy energię i siły na dany dzień, żeby robić i jedno, i drugie. Bo jest pewna porcja naszej energii przeznaczona na oczyszczanie w ciągu dnia. Inna porcja energii jest przeznaczona na kreatywność, inna na nasze działanie, inna na nasz odpoczynek i relaks. I my nie możemy się sami u siebie zapożyczać, a niestety to robimy. I ja dlatego chcę powiedzieć, to jest właśnie to, że raz w życiu, kiedy zwolnisz, kiedy przestaniesz wkładać, kiedy powiesz stop, nie dokładam nic nowego, ja po prostu oczyszczam to biurko z tych papierów, które są. Raz jeden zajmę się tylko tym, to tą porcję energii, którą masz na dany dzień, żeby właśnie oczyścić to swoje biurko, zużyjesz na zrobienie tych zaległości, ale zrobisz to tylko raz w życiu. Nigdy więcej już nie będziesz musiał do tego dopuścić. I kiedy przyjdzie kolejna porcja jakichś dokumentów z twojej skrzynki pocztowej, to powiesz, okej, to jest tylko troszkę, dam radę, to odkładam tu, dziękuję, mam pozamiatane, idę na leżak, idę właśnie tutaj odpalić grilla na majówce, to jest właśnie to, na co ja mam teraz czas, na co przeznaczam. To jest właśnie to, w jaki sposób organizm przyjmie z wdzięcznością taki detoks. Powie, dobra, nareszcie mogę się zająć zaległościami. Nareszcie nie muszę robić na bieżąco tego wszystkiego, co mi tutaj wpada do środka, do trawienia, co ja muszę tutaj przetwarzać i przerabiać. I jeszcze jednocześnie uwalniać toksyny z tkanki tłuszczowej, uwalniać wszystkie toksyny z torbieli, z różnych cyst, z różnych
jakichś zanieczyszczonych zakamarków naszego ciała, bo przecież wiecie, że i układ nerwowy, i sam mózg może być bardzo zanieczyszczony. Ile my tego w sobie mamy, a potem dziwimy się, że brodawki, potem się dziwimy, że włókniaki, potem się dziwimy, że tłuszczaki i różnego rodzaju zmiany na skórze, bo organizm już nie wie, co ma z tym robić. Celulit czy celulitis, to wszystko są przejawy śmieci w naszym organizmie, złogi soli, złogi związków chemicznych, złogi toksyn. Tak, organizm ma swoje sposoby, żeby to gdzieś ukrywać. Tworzy uchyłki, tworzy polipy, właśnie tak jak mówię, cysty, torbiele to jest klasyczny przykład zanieczyszczenia organizmu. W momencie, kiedy zajmujemy się detoksem, w momencie, kiedy oczyszczamy nasz organizm, to nasze ciało jest w stanie samo to wchłonąć. Jak to się dzieje? To przecież każdy, kto był chory na nowotwór, każdy, kto przeszedł przez jakąś dietę Gersona, przez jakieś solidne oczyszczanie, przez solidną suplementację i zdetoksykował swój organizm, każdy Wam potwierdzi, że wszystkie tego typu zmiany się wchłonęły. Nie trzeba było tego wycinać, nikt tego laserem nie traktował, to się po prostu wchłania samo. Jak to jest możliwe? Ano właśnie tak, że nasze ciało ma tą zdolność, że wycofa wszystkie te zmiany patologiczne w momencie, kiedy będzie miało na to siłę. Będzie uruchamiać układ odpornościowy do walki z tym wszystkim, co stare, ale nieszkodliwe tymczasowo w danej chwili, w momencie, kiedy nie ma nic innego pilniejszego, czym się trzeba zajmować. Ale jeśli są pilniejsze rzeczy, jeśli na wierzchu są cały czas jakieś wirusy, jakieś pasożyty, którymi cały czas się trzeba opiekować, no to nie ma czasu się zająć jakimiś starymi torbielami. Tam to sobie po prostu, że tak powiem, wisi i czeka, aż będzie kiedyś na to moment, z nadzieją, że może właśnie ktoś sobie tutaj uświadomi temat i po prostu odciąży ciało, żeby można było wreszcie to zrobić. Nasz układ odpornościowy cały czas na to czeka, uwierzcie mi. To jest właśnie ta limfa, która chciałaby mocno cyrkulować. To jest ta krew, która chciałaby krążyć i nie być zagęszczona. To są te naczynia krwionośne, które chciałyby nie mieć żadnych złogów cholesterolowych, które chciałyby mieć swoją średnicę, swój przepływ, a nie być zatkane. To jest właśnie nasze serce, które chciałoby tą krew pompować ze swoim stałym rytmem, a nie w jakiejś arytmii czy w nadciśnieniu, z jakimś ogromnym wysiłkiem. I mogłabym tak długo, bo popatrzcie sobie, co się dzieje z naszymi nadnerczami, kiedy są zatrute, kiedy są zanieczyszczone. Chodzimy po prostu nieprzytomni ze zmęczenia, chodzimy w apatii, często w stanach depresyjnych i nie rozumiemy właśnie, z czym to jest związane. Choć oczywiście jest webinar o depresji i jak ktoś posłuchał, a może są takie osoby, to dajcie tutaj informację, czy znacie ten webinar, ale uważam, że doskonały, też bardzo długi webinar, na którym wyjaśniam wszystkie konflikty psychologiczne, wszystkie te psychoemocjonalne, które są warunkiem depresji. Jak często się okazuje, że ludzie mają diagnozowaną depresję wtedy, kiedy nie ma tam tych konfliktów, a właśnie wynika ten stan poddepresyjny, czy różne nastroje depresyjne właśnie z tego, że mamy obciążony układ nerwowy, obciążone nadnercza, obciążony układ hormonalny, zanieczyszczone podwzgórze i przysadkę mózgową, które nie są w stanie kontrolować układu hormonalnego, a potem puszczają fałszywe sygnały do naszych gruczołów, które produkują hormony w niewłaściwych proporcjach, w niewłaściwym tempie albo po prostu zbyt mało. Słuchajcie, tego naprawdę w naszym ciele dzieje się za dużo i na stałe, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Zdaje sobie sprawę z tego ten, kto kiedyś raz tego palcem dotknął, kto raz poszedł na detoks, kto raz zobaczył, ile różnych wyrzeczeń, ile zmiany nawyków nas czeka, żeby w ogóle przez taki detoks przejść, żeby się w tym utrzymać, to dopiero wtedy sobie zdaje sprawę, w czym żyje na co dzień i nawet tego nie widzi, nawet tego nie wie. A powiem Wam, nawyków mamy mnóstwo. To są dziesiątki nawyków dziennie, z których my sobie nie zdajemy sprawy, z których większość dotyczy naszego żywienia i stylu życia. To jest mnóstwo przekonań, z którymi się spotykamy w czasie takiego oczyszczania. To jest mnóstwo myśli, które są mniej lub bardziej uświadomione na własny temat, na temat naszych własnych relacji czy światopoglądowych. Jak robimy taki detoks, to przychodzi nam się z tym skonfrontować, to przychodzi nam zobaczyć, czy wierzymy w siebie, czy kochamy siebie nawet jak nam coś nie wychodzi, czy kiedy robimy tą lewatywę, to robimy ją z miłością do siebie, czy z nienawiścią, ze złością, bo szybciej, już szybciej, żeby popłynęło, żeby wyszło, dobra, już żeby się tego pozbyć, już żeby w ogóle na to nie patrzeć, tego nie robić. Ile osób podchodzi do siebie właśnie z takim oczyszczaniem organizmu, ale właśnie ze złością, z jakimś wymaganiem do siebie, z jakimś oczekiwaniem, że coś pójdzie tak, a nie inaczej. Podczas gdy właśnie
jest możliwość, żebyśmy my, jako ludzie świadomi, podeszli do tego z miłością, podeszli do tego z wyrozumiałością, ze zrozumieniem, z taką ciekawością, która też jest bardzo pomocna, jako jeden z czynników takich motywacyjnych. Ciekawość bardzo mocno pomaga. Właśnie, a ciekawe jak to będzie dziś. A ciekawe, czy jeśli wczoraj to picie ziółek szło mi tak słabo, to dzisiaj będzie tak samo, czy może dzisiaj już będzie lepiej. Może tylko wczoraj był jeden dzień kryzysu i te ziółka mi się cofały już w gardle, ale może dzisiaj się uda. Może ta oliwa z cytryną, która mi tak naprawdę ciężko szła przy poprzedniej łyżce, za 15 minut przy następnej łyżce już będzie wchodzić gładko, bo może to tylko był jakiś przełom, który był mi potrzebny właśnie po to, żebym poszła dalej, żebym coś zrozumiała. To jest właśnie to, że my w momencie, kiedy jesteśmy w tym detoksie, kiedy uwalniamy różne stare programy, możemy zobaczyć siebie w takiej najczystszej postaci. I ja nie mówię, że to jest taka najlepsza nasza wersja, bo jeszcze może nie. Może za troszkę, może właśnie idziemy dopiero w tą najlepszą wersję, ale jesteśmy w stanie zobaczyć siebie w prawdzie. Jesteśmy w stanie zobaczyć siebie w nagości. I to chyba w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo jest dobrze w czasie detoksu nie robić makijażu, nie używać perfum, nawet dezodorantów, najlepiej zmyć lakier do paznokci, czy zdjąć hybrydę właśnie po to, żeby cała powierzchnia skóry oddychała. Zawsze zwracam uwagę na to, żeby ubierać się w odzież, która oddycha. Żadne, słuchajcie, syntetyki, żadne poliestry, żadne sztuczne materiały, które sprawiają, że się pocimy, że pod ich warstwą kumulują się bakterie, które się namnażają na naszej skórze i zaburzają naszą naturalną florę bakteryjną. Zwracajmy uwagę na takie też rzeczy, bo to ma kolosalne znaczenie. Wtedy możemy zobaczyć siebie w prawdzie, jak ja się czuję, kiedy może inaczej się ubieram, właśnie kiedy się nie maluję, kiedy mam się pokazać ludziom taka, jaka jestem, sauté, jak ja się z tym czuję, jakie to przywołuje koncepcje na własny temat, jakie myśli na swój własny temat, jak ja się z tym mam, kiedy właśnie dzisiaj rano może budzę się i mam nieświeży oddech, albo w ogóle cała śmierdzę, przepraszam, że tak to nazwę bardzo bezpośrednio. Tak, w czasie detoksu różne rzeczy się dzieją. Wtedy, kiedy właśnie węzły limfatyczne uwalniają toksyny, czasem naprawdę organizm potrafi dawać czadu przez ileś godzin. Czasem to wymaga takiej naprawdę dużej higieny, pielęgnacji przez ileś dni, czy nawet i tygodni, jeśli gdzieś jest jakaś taka trudna sytuacja. Zwłaszcza, słuchajcie, jeśli ktoś przeszedł przez ciężkie operacje i wielokrotnie był poddawany narkozom, jeśli przeszedł przez chemioterapię, jeśli długotrwale brał różnego rodzaju leki farmakologiczne, sterydy czy psychotropy, innego rodzaju leki, to jest właśnie ta chemia, która zostaje bardzo często niezmetabolizowana w naszym organizmie, albo różnego rodzaju metabolity tych związków, które po prostu później wyłażą wszelkimi porami, bo skórą też uwalniamy te nasze toksyny. I dobrze jest być na to przygotowanym, dobrze jest właśnie zdać sobie sprawę z tego, że ja jestem czymś więcej niż ten smród, ja jestem czymś więcej niż te toksyny, ja jestem czymś więcej niż to, co się właśnie teraz ze mnie uwalnia. I choć właśnie czasem można przeżyć szok, siedząc z nogami zamoczonymi w urządzeniu, maszynie, w takiej misce, może znacie właśnie taką miskę do detoksykacji ciała, gdzie 2 elektrody wzbudzają jonowość środowiska i sprawiają, że mogą być wyciągane toksyny przez nasze stopy do wody. Wiecie, jak ta woda potrafi wyglądać? Jak błoto. To jest naprawdę zjawiskowe, co z nas wychodzi i człowiek się zastanawia, skąd tego tyle? No właśnie tak, chcę, żebyśmy mieli świadomość, my naprawdę na co dzień tyle tego wchłaniamy z powodu tego, co jemy, czym oddychamy i z powodu stresu, który nas otacza. I skontaktowanie się z tym nie jest miłe, ale właśnie pozwala zobaczyć, ile we mnie miłości własnej, ile we mnie tolerancji i akceptacji na to zjawisko, ile we mnie zdrowego, takiego świadomego podejścia do tego procesu, ile zrozumienia, ile akceptacji też dla innych, którzy naokoło mnie właśnie teraz może to znoszą. Powiem Wam, że to znowu kolejny temat, który tutaj ruszam, bo prześlizguję się przez 1 milion aspektów dzisiaj. 1 milion aspektów związanych z oczyszczaniem, tak żeby poruszyć, żeby rezonowało Was, żeby każdy gdzieś właśnie poczuł, no tak, jak szeroki to jest proces, jak wielowarstwowy, zatem ile się musi uwalniać w naszym ciele, jeżeli to jest właśnie tak szeroki proces. No i teraz ruszam właśnie ten temat domowników.
jeszcze i inni naokoło nas, którzy to przeżywają, jeszcze inni, którzy może to akceptują i nas wspierają, ale jakoś tam znoszą te zapachy, te butelki porozstawiane po całej kuchni, te soczki, te wszystkie odpady po tym wyciskaniu różnych soków w kuchni i tak dalej. Przecież to brudzi, to wymaga dużo czasu, naprawdę można cały dzień na tym spędzić. Boże, po prostu jak przy małym niemowlęciu. Człowiek po prostu nic innego nie robi, tylko cały czas od rana do wieczora zajmuje się swoim brzuchem, zajmuje się swoim jedzeniem, zajmuje się tym, żeby się dobrze nakarmić, a potem sprawdzić, czy się dobrze oczyścił. Serio, naprawdę, w czasie takiego procesu schodzimy do poziomu noworodka, schodzimy do poziomu niemowlaka, łącznie z tym, że w zasadzie później, będąc osłabionym, a to też jest naturalny proces, to tylko chce nam się jeść i spać na zmianę, czasem jeszcze właśnie wypróżnić. I to jest wszystko, do czego się to sprowadza często właśnie w takich mocnych stanach. I my mamy mieć na to akceptację. Pytanie, czy mają akceptację dla nas nasi bliscy, nasi domownicy, którzy to obserwują. Super, jeśli się mogą w to włączyć, super, jeśli można to robić razem, jeśli można sobie w tym towarzyszyć i ja zawsze do tego zachęcam, żeby mieć taką grupę wsparcia. Stąd bardzo sobie cenię detoksy grupowe. Uważam, że to jest najlepsze i powiem Wam, w tym roku po raz pierwszy odważyłam się na taki detoks, który robiłam sama z moim partnerem. Robiliśmy to we dwoje, ale tylko i wyłącznie dlatego się na to odważyłam, że mam za sobą 4 detoksy w grupie tygodniowe właśnie takie, gdzie w kręgu kobiet przechodziłam przez to już właśnie wiele razy, wiem na czym to polega i wiedziałam z czym się mogę spotkać, wiedziałam na co mogę liczyć, na co nie mogę i stąd właśnie odważyłam się na coś takiego, ale gdyby ktoś szedł w coś takiego po raz pierwszy, to polecam Wam spotkanie z prowadzącym, polecam Wam jakąś asystentkę, która już przez to przechodziła, która może wspierać, odpowiadać na pytania, towarzyszyć w tym wszystkim, bo pamiętajcie i podkreślam to, w biologii totalnej bardzo mocno to zawsze podkreślamy, że ten taki generalny konflikt, który wywołuje nasze choroby, czyli aktywizuje fazę aktywną jakiejkolwiek dowolnej choroby, tak zwany DHS, zawsze przebiega w takim poczuciu izolacji, osamotnienia, właśnie samotności, braku wsparcia. Jeżeli w chwili dużego stresu mielibyśmy wsparcie od kogoś innego i mogli podzielić się swoimi uczuciami z innymi, najprawdopodobniej nie weszlibyśmy w DHS, najprawdopodobniej nigdy ten konflikt nie zaistniałby tak mocno. Zawsze samotność, zawsze to poczucie osamotnienia i izolacji podbija wartość stresu i podbija wartość konfliktu. Dlatego właśnie często wchodzimy w te poważne choroby, bo nie mamy tutaj kogoś, kto by nam ulżył. Jeżeli jest tak, że wchodząc w fazę aktywną, my czujemy się w izolacji, czujemy się w samotności, to żeby wejść w fazę naprawczą, potrzebujemy wyjść też z tego konfliktu samotności, a zatem potrzebujemy osoby towarzyszącej, potrzebujemy bliskości, potrzebujemy miłości i zrozumienia, potrzebujemy towarzyszenia, spojrzenia, uważności, wyrozumiałości, może wiedzy, jakiegoś dobrego słowa, słowa wsparcia, czy czasem po prostu fizycznej pomocy. Potrzebujemy kogoś, kto po prostu będzie nam w tym procesie asystował, żebyśmy nie czuli się sami, dlatego że tylko wtedy, kiedy nie czujemy się sami, tylko wtedy, kiedy możemy wylać wszystkie łzy, albo się wyzłościć, wykrzyczeć, albo wyrzucić z siebie jeszcze jakieś inne emocje, tylko wtedy możemy tak naprawdę wyzdrowieć, tylko wtedy możemy oczyścić się do końca, tylko wtedy mogą pękać wszystkie wiązania chemiczne w tych związkach, truciznach, których chcemy się pozbyć w organizmie, a jednocześnie w naszych relacjach, w naszej głowie, więzy, w naszym rodzie. To jest właśnie to, że ta druga osoba jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważna i polecam Wam, aby zabierając się za taki detoks, zawsze rozmawiać z bliskimi, zawsze pytać, jaki mają do tego stosunek i wiedzieć też, na co można liczyć, na co nie. Jeśli ktoś nie będzie Was w tym wspierał, bo może też tak być, bo może to taki dom akurat jeszcze teraz, jeszcze w tą wiosnę, nie wiem, czy się tak mówi, czy tej wiosny. Wiecie, że ja jeszcze po tym detoksie czasem się trochę czuję odmurzczona i brakuje mi słów. Też z tego powodu się nie zdecydowałam na poprowadzenie dzisiaj webinaru, który myślałam, że może się odbędzie, który nawet tak wstępnie zapowiadałam, że właśnie będzie kontynuacją przewodu pokarmowego, który zrobiłam wcześniej i miało być o jelicie cienkim, ale przepraszam, przekładam to na po majówce, jak będę bardziej przytomna, bo właśnie detoks sprowadza nas do poziomu niemowlaka,
i wycina nas z rzeczywistości, spowalnia myślenie i spowalnia różne procesy właśnie po to, żeby mógł się skupić na oczyszczeniu organów głównych, które wtedy podlegają detoksykacji. To jest naturalne, trzeba się nie martwić tym, że to zostanie na zawsze, bo ludzie bardzo często mają właśnie takie zapytanie: o Boże, to ja już teraz naprawdę będę sobie za każdym razem przypominać drogę samochodem i sprawdzać GPS, mimo że już tędy jeździłam ileś razy. O Jezu, to już tak zawsze będzie, że mi będzie brakowało słowa. Nie, to tylko w czasie detoksu, to tylko na chwilkę i miejmy dla siebie łagodność, miejmy dla siebie czułość, tą dobroduszność właśnie, że to taki stan i teraz właśnie trochę tak jest. Dlatego czasem mi się ciężko odmienia teraz różne słowa i jak coś powiem niegramatycznie, to wybaczcie. Ja robię teraz ogromny wysiłek sama ze sobą, pracuję tutaj mocno, żeby w ogóle poprowadzić tego live'a, żeby z wami rozmawiać i żeby to, co mówię tutaj do was, było po prostu z sensem. To tak, nie skarżę się absolutnie, bo ja się z tego bardzo cieszę, ale też podkreślam, bo chcę, żebyście wiedzieli, to jest po prostu wyzwanie w czasie detoksu, więc jeśli ktoś szykuje się właśnie na taki poważny detoks głodówkowy, na poważne oczyszczenie wątroby, ja robiłam swoje oczyszczenie raptem 3 dni temu, to jest naprawdę bardzo niedawno, to też bardzo proszę, żeby wziął sobie czas wolny, żeby wyciął się z jakichś takich poważnych zawodowych obowiązków, w których może byłaby na niego nałożona jakaś bardzo duża odpowiedzialność. To też bardzo proszę, żeby zwolnił i odłożył wszelkie sprawy, które nie muszą być załatwione w tym czasie gdzieś na bok, aby się móc sobą zająć, bo tu ważne jest, żeby rozgrzać organizm, żeby ogrzewać wątrobę. Ona tylko wtedy właśnie zrzuci z siebie te wszystkie toksyny, te trucizny, te kamienie, jeżeli będzie ciepła, rozgrzana, jeżeli będzie wypoczęta, jeżeli będzie w stresie, jeżeli będzie w napięciu, to te drogi żółciowe się zaciskają, a więc jeżeli my mamy je rozluźnić, to potrzebujemy relaksu, to potrzebujemy ciepła, to potrzebujemy leżenia, dlatego że wątroba odpoczywa w leżeniu. Wszelkie procedury, które są na leczenie wątroby, zawsze odbywają się w leżeniu, w spoczynku, najlepiej z ciepłym termoforem, czy to właśnie okłady z rycyny, czy jakiekolwiek inne rozgrzewanie. To jest właśnie to, co wątroba lubi najbardziej. Tak, my mamy właśnie na to znaleźć czas, nawet kilka razy w ciągu dnia. Okej. Odkładamy różne sprawy na bok, nie dokładamy sobie za dużo stresu właśnie po to, żeby nie przeciwdziałać temu, co robimy świadomie, bo zobaczcie, jakie byłoby idiotyczne z jednej strony zaplanować sobie właśnie poważne oczyszczanie organizmu i zrobić dla siebie coś naprawdę dużego, a z drugiej strony dołożyć sobie mnóstwo rzeczy, które to będą resetować. No to para w gwizdek. Tutaj naprawdę lepiej ten jeden tydzień w roku wyciąć sobie z kalendarza dla siebie. Ja sobie maluję wtedy w kalendarzu serducho. To jest mój tydzień, to jest dla mnie tydzień. To jest właśnie to, kiedy ja sobą się zajmuję. To nie jest tydzień stracony. To jest tydzień, który będzie owocował na przyszłość. To jest trochę jak w tym dowcipie, co pamiętacie, jak przyszedł majster na budowę i zobaczył mnóstwo pracowników, budowlańców, którzy latają z pustymi taczkami i się pyta: a co wy tak z tymi pustymi taczkami latacie? No, panie majster, tyle roboty, że nie ma czasu załadować. To właśnie teraz jest ten moment, że my mamy załadować. Paradoksalnie, przez to oczyszczanie właśnie my ładujemy akumulatory, my odzyskujemy swoją energię, którą kumulujemy dla siebie na przyszłość. Nadrobicie te wszystkie sprawy, nadrobicie te wszystkie zawodowe kwestie. To jest wszystko do zrobienia potem ze zdwojoną siłą, dlatego że my ją później mamy, tak jak koty, które wyskakują z kuwety. To jest właśnie to, że kiedy stworzysz następne wiązania chemiczne, to skumulujesz te związki chemiczne, które cię poniosą gdzieś dalej. To skumulujesz w sobie to, co jest dla ciebie najlepsze, to będzie twoja najlepsza możliwa wersja. I jeśli tego nie możesz sobie zapewnić, bo masz wokół siebie jakieś wampirów energetycznych, masz wokół siebie jakieś osoby, które ci podcinają skrzydła, to ten detoks najprawdopodobniej nie wyjdzie do końca, bo jedno będziesz robić, ale drugie będzie przeciwdziałało. Zwróć uwagę na to i zastanów się, czy właśnie nie lepiej byłoby znaleźć takie środowisko, gdzie może można wyjechać, gdzie może można poprosić kogoś, żeby wyjechał i zostać samemu w domu, ale stworzyć sobie tą przestrzeń bezpieczną, przestrzeń bez gadania nad głową, bez wyśmiewania, bez krytyki, bez oceny, bez osądu, taką przestrzeń, która będzie wspierająca. To jest naprawdę niezwykle ważne, ponieważ jeżeli gdzieś koło siebie mamy kogoś, kto
nie akceptuje tego, co robimy, to cały czas będziemy walczyć z tą osobą w imieniu tego, co dla nas jest wartością. I zamiast skupić się właśnie na odprężeniu, jesteśmy w walce. Przypominam, że ten imperatyw walki jest jednym z głównych konfliktów podtrzymujących naszą masę ciała. A więc jeśli ktoś chce schudnąć w czasie detoksu, no to nie uda mu się w momencie, kiedy jest w walce. Oczywiście zgubi wodę, oczywiście w całym takim procesie mechanicznym gdzieś może zgubić kilka kilogramów, ale one mogą wrócić z powrotem w ramach efektu jojo, jeżeli właśnie nie będzie to zrobione w miłości, jeżeli nie będzie to w odprężeniu, jeżeli to nie będzie dobrze zrobione. A na pewno dobrze nie będzie zrobione wtedy, kiedy mamy koło siebie kogoś, kto namawia nas na jedzenie, namawia nas, żeby się złamać, a to tylko troszkę tego sobie skubnij albo tamtego, albo wiesz co, ty tak już źle wyglądasz, to może właśnie już skończ ten detoks, już weź skończ wcześniej, żeby właśnie ci nie zaszkodziło, i różne komentarze na temat tego, że zaraz wylądujesz w szpitalu, a może straszenie, a może grożenie, wyśmiewanie. My się z tym bardzo często też spotykamy. Znam te historie z opowieści moich klientów, klientek. Spotkałam się z tym wiele razy, dlatego właśnie chcę powiedzieć, zadbaj też o tą przestrzeń. Zobacz właśnie, gdzie ten detoks przeprowadzasz. Zwróć uwagę na wszystkie możliwe szczegóły, łącznie właśnie z tym, kto cię otacza, i zadbaj o to, aby było to środowisko wspierające. I jeśli nie masz wokół siebie takich osób, które się na tym znają, które będą cię wspierały, to niech tym środowiskiem wspierającym dla ciebie będzie jakieś grono osób, które również przechodzą przez detoksy, bo przecież dzisiaj możesz pojechać na detoksy, gdzie tylko chcesz, w różnych częściach Polski, a za granicą również. Odbywają się takie detoksy nagminnie. W zasadzie nie ma tygodnia, żebym ja nie słyszała, że ktoś gdzieś jest na jakimś detoksie takim czy innym. I oczywiście tutaj ta formuła do wyboru dla ciebie. Czy to będzie według Ewy Dąbrowskiej, czy procedura Ewy Foley. Dla mężczyzn bardzo dobry detoks, który prowadzi Jerzy Górak. I też myślę, że warto, bo w samym męskim kręgu przeprowadzany detoks ma też inne znaczenie dla faceta niż wtedy, kiedy dzieje się to w grupie koedukacyjnej. Inaczej to po prostu wszystko przebiega, bardzo sobie to chwalę. A kobiety z kolei bardzo cenią sobie detoksy tylko dla kobiet, gdzie właśnie można w kręgu kobiet stworzyć taką bezpieczną, wspólną przestrzeń, wspólną społeczność, w której jesteśmy wsparciem dla siebie, w której jesteśmy w siostrzeństwie, dajemy sobie rękę, patrzymy z miłością, wyrozumiałością, tak, ty siostro też masz właśnie taki teraz kryzys, ale uda ci się, ale przejdziesz przez to. To jest właśnie to, do czego zachęcam bardzo. To jest właśnie to, co jest w zasadzie warunkiem koniecznym do tego, żeby taki detoks się udał. I chcę wam powiedzieć, że kiedy pracuję w biologii totalnej z klientami, to jest moje doświadczenie już, wiecie, że w majówkę będzie właśnie 14 lat, jak się zajmuję biologią totalną, bo ja na swój pierwszy kurs poszłam w 2009 roku właśnie w majówkę, to teraz będzie święto, więc to jest tyle lat tego doświadczenia, 7000 sesji takich zarejestrowanych i pewnie drugie tyle rozmów w kuluarach, nie zapisywanych nigdzie w żadnym zeszycie, w żadnym notatniku, które właśnie tutaj przeprowadziłam w duchu biologii totalnej. To jest właśnie to, czym się z wami dzielę. Ludzie, którzy dbają o to, co jedzą, którzy się raz na jakiś czas oczyszczają, czy na przykład mają takie zwyczaje, że raz w tygodniu mają jakieś swoje posty, czy właśnie raz w roku, czy 2 razy w roku robią takie globalne oczyszczenie. To są ludzie, którzy inaczej uwalniają konflikty, kiedy się z nimi rozmawia. Ja to obserwuję od lat. To są ludzie o innej świadomości, ale też o takiej, jakby to nazwać, takiej innej zdolności do puszczania konfliktu. Oni już mają to jakby w nawyku, oni to już mają tak bardziej na wierzchu. To jest tak jakby ktoś dotknął i okej, dobra, już ta warstwa się od razu złuszcza. Ludzie, którzy nigdy nie robili żadnego oczyszczania, żadnego detoksu, no a oczywiście tym bardziej, jeśli to są osoby, które mają za sobą niezłą przeszłość, nie? Albo rozrywkową, albo uzależnieniową, no i tam się nazbierało, czy właśnie ze względu na nadmiar alkoholu, czy na używki, czy uzależnienia, wszystko jedno od czego, to właśnie są osoby, które, żeby dotknąć czegoś pod spodem, muszą najpierw zdjąć wiele warstw skorupy z zewnątrz. To jest naprawdę trudne i jeśli nie będzie dużego wsparcia, jeśli nie będzie naprawdę dużego samozaparcia i determinacji, to one często też odpadają w tych terapiach, po prostu nie dają rady, dlatego że muszą się przez to wszystko gdzieś przebijać. Więc pytanie, czy chcesz, czy to jest twój wybór właśnie
żeby się przez coś przebijać, czy może na przyszłość, w ramach profilaktyki, czy może na zapas, właśnie zrobisz ten gest dla siebie i zobaczysz, co wyjdzie. Nawet jeśli dzisiaj nie czujesz, że to jest właśnie coś, czego bardzo potrzebujesz, to ja właśnie apeluję, to ja zachęcam i chcę świecić przykładem, dlatego też, kochani, robię to sama i jak wiecie, nigdy nie przyszłam do Was z żadną treścią, nie opowiadam o żadnej terapii, żadnej metodzie, jeśli sama tego nie doświadczyłam. Jestem praktykiem i bardzo sobie to praktyczne podejście cenię. Więc tak, w momencie, kiedy przechodzisz przez to oczyszczenie, dajesz sobie intencję, sprawdź z ciekawością, co jest pod spodem, co dzisiaj wyjdzie. Może właśnie nawet nie czujesz jakiejś strasznej motywacji, może nie masz jakiegoś wielkiego konfliktu, nie jesteś ciężko chora, chory, ale wiesz, że jest wiosna. Wiesz, że przeżyłaś 365 dni w poprzednim roku i na pewno nie jeden dzień był mniej lub bardziej stresujący. Zawsze tam zostało coś, co jest jeszcze do uwolnienia. Zawsze tam zostało coś, co jest związane z tym, że mamy stosunkowo mało słońca tutaj w naszej szerokości geograficznej i organizm musi się mierzyć ze stresem pogodowym, z stresem geomagnetycznym, z stresem elektromagnetycznym, w którym cały czas funkcjonujemy. No jesteśmy w tym, kochani, co ja mam powiedzieć? Na jeden telefon się patrzę, przede mną komputer, który tutaj też swoje tam promieniuje, niby mało i wierzę, że tak, ale jednak, no po prostu umówmy się i codziennie, kiedy piszę dla Was posty, kiedy tworzę różne teksty, kiedy obsługuję całą księgowość i biuro, żeby w ogóle cała ta firma tutaj funkcjonowała, a koło mnie kolejny telefon, bo właśnie może tutaj za chwilę będzie ktoś dzwonił i ja po prostu też otaczam się tak jak i Wy, jestem przekonana właśnie tym sprzętem elektronicznym, który też ma na nas ogromny wpływ, więc co się dziwić, że później mamy się z czego oczyszczać. I tak, właśnie dlatego, kiedy robisz ten detoks, odłóż ten sprzęt elektroniczny, zadbaj właśnie o te pory dnia i nocy, żeby chodzić spać zgodnie z zegarem biologicznym. Zwróć na siebie uwagę, dlatego że uczysz wtedy swój organizm nowych nawyków. I znowu kolejne badania, które podtrzymują, że zmiany w układzie nerwowym następują po 21 dniach utrzymywania pewnych nowych zwyczajów. Redukcja starych nawyków nie nastąpi z dnia na dzień, ale jeśli uda nam się utrzymać jakiś zwyczaj przez minimum 3 tygodnie, niektórzy mówią 40 dni, to wtedy uda nam się i na przyszłość, bo uwierzcie mi, człowiek, który przeszedł przez taki wysiłek, a to naprawdę jest duże wyzwanie, żeby sobie odmówić jedzenia, żeby być gdzieś w towarzystwie i po prostu patrzeć, jak inni jedzą, a samemu nie jeść. Powiem Wam, naprawdę przyznam się, byłam właśnie w weekend w czasie głodówki, na dzień przed oczyszczaniem wątroby, na 40 urodzinach mojej koleżanki przy ognisku, gdzie ze 30 osób tańczyło, jadło, grillowało kiełbaski, właśnie piekło na ognisku różne rzeczy, a ja stałam z butelką soku jabłkowego i z drugą butelką glinki zielonej z ispagulem. To był właśnie mój posiłek. Ludzie patrzyli się naokoło i przyglądali się, jedni z podziwem, jedni z totalnym niezrozumieniem. Różne reakcje były, a ja po prostu wiedziałam, że to jest moja determinacja. Tak, to jest wyzwanie zrobić coś takiego i teraz uwierz mi, jak przejdziesz przez coś takiego raz, to nie będziesz już chciał zrywać z tym na przyszłość. To już nie będzie tak, że będziesz chciał, użyję mocnego słowa, ale gwałcić siebie potem jedzeniem różnych takich rzeczy, które wiesz już, że ci nie służą, z których się potem musisz oczyszczać w ciągu roku. To już jest właśnie to, że kiedy masz wybór zjeść więcej albo mniej, to wybierzesz mniej, bo po co jeść za dużo? Jeśli już masz skurczony żołądek, to potem możesz nie wracać do tych nawyków. Uwierzcie mi, to ma przeogromne znaczenie. W pracy z biologią totalną zauważam bardzo dużo, i to niestety, bo to jest to, co nam, konsultantom biologii totalnej, utrudnia pracę. I teraz muszę wziąć łyk wody, bo już czuję, że chrypię. Ile czasu już mówię? No tak, godzinkę. Dobra, to ten łyk się należał. W pracy z biologią totalną nieoczyszczone organizmy zaburzają obraz i utrudniają nam pracę. Uwierzcie mi, mnóstwo konfliktów kręgosłupa jest źle diagnozowanych, dlatego że bardzo dużo toksyn odkładanych jest w naszym kośćcu, odkładanych jest w układzie motorycznym człowieka i bardzo dużo tych chorób zwyrodnieniowych jest właśnie związanych z zanieczyszczeniem organizmu, często metalami ciężkimi, często jakimiś polekowymi substancjami. I później ktoś do mnie przychodzi i ja pracuję na takim obrazie konfliktu psychoemocjonalnego. Opowiadam, zadaję pytania,
słucham odpowiedzi, poszukuję tych wszystkich prawideł związanych z cyklicznością w naszym życiu, powiązań z drzewem rodowym i często coś znajduję i często coś puszcza, ale nie do samego końca i nie wiemy dlaczego. No, powiem Wam dlaczego. Właśnie dlatego, że jeżeli samo uświadomienie miałoby spłynąć na organizm i organizm miałby odpuścić dany konflikt i wejść w przebudowę, to on musi mieć do tego szansę, musi mieć do tego możliwości. Jeżeli on nie jest w stanie wejść w przebudowę pod wpływem uwolnienia jakiejś informacji, dlatego że jest zastały, zapiekły w swoich zwyrodnieniach, bo tam jest po prostu mnóstwo deformacji, mnóstwo zmian właśnie związanych z toksynami, to jak ma się to przebić? Oczywiście na jakimś poziomie, uwalniając emocje, wizualizując, w medytacji, w technikach oddechowych my możemy słać tam mnóstwo światła, mnóstwo energii i to ulegnie przebudowie, tylko ja się pytam, kto z nas potrafi coś takiego zrobić potencjałem swojego własnego umysłu i ile czasu potrzebujemy na to, żeby się przez to przebić? No i odpowiedź brzmi, ja nie znam nikogo, kto by to potrafił zrobić dobrze i szybko. Ja znam osoby, które owszem, tymi technikami będą podpierały te nasze działania, ale uwierz mi, jeżeli oczyścisz organizm na poziomie fizycznym, to ten efekt nastąpi szybciej, dlatego że to będzie po prostu praca na poziomie materialnym. Uwalnianie emocji może odbywać się nie tylko na poziomie czysto, stricte emocjonalnym czy psychoemocjonalnym. To nie tylko intencja, to nie tylko technika uwalniania koło emocji, jakakolwiek inna praca z emocjami. To właśnie też między innymi uwalnianie toksyn, które podtrzymują pamięć komórkową, które podtrzymują tą pamięć emocjonalną. Dlatego ja tak właśnie mocno w to uderzam, bo jeżeli przychodzi do mnie ktoś z obrazem stwardnienia rozsianego, ale potem okazuje się, że to była borelioza i takich przypadków jest bardzo wiele, bo nie była zdiagnozowana, bo nie było widać tego właśnie w obrazie, a to jest etiologia patogeniczna. To jak mamy pracować z ciałem? Jak ja mam uwalniać kącik stwardnienia rozsianego, jeżeli widzę, że to jest po prostu krętka boreli? Ja dlatego zachęcam do tego, żeby przejść przez ten detoks mądrze, żeby zdać sobie sprawę z tego, że zawsze zaczynamy od odrobaczania organizmu, od usuwania wszelkich pasożytów, potem grzybów i bakterii. Właśnie w drugiej kolejności one później schodzą z naszego organizmu, wirusy, które się również uwalniają w takim procesie bardzo mocno. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie dostać się do tych tkanek głębiej i dopiero wtedy, kiedy nie zaburzają nam żadne obce organizmy czy mikroorganizmy naszego własnego obrazu ciała, jesteśmy w stanie spojrzeć, co w tym ciele zostało i co jeszcze oczekuje na uwolnienie. I chciałoby się, żeby to był taki radosny proces, żeby był wesoły, a tak jak mówię, różnie może być. Może być dzień, gdzie boli brzuch, może być dzień, gdzie boli głowa. Głowa to w ogóle może boleć co chwila i wiele razy w ciągu dnia i są takie fale, gdzie odpuszcza, a zaraz z powrotem boli. Dlatego ja właśnie jestem ogromną zwolenniczką lewatywy, bo wiem po prostu, że jak tych toksyn z krwiobiegu albo z tkanek uwalnia się bardzo dużo do krwiobiegu, to my potrzebujemy to po prostu uwolnić jak najszybciej. Lewatywa jest jednym ze sposobów na to. Choć oczywiście wiem, że są głosy przeciwników, tak samo jak są głosy zwolenników i tutaj ja nie jestem za tym, żebyśmy tworzyli jakieś klany. Absolutnie, niech każdy sobie dla siebie zdecyduje, czy to jest dla niego sposób, czy to nie jest dla niego sposób. Chcę Wam tylko powiedzieć, że znam dużo przykładów i nawet ostatnio słyszałam właśnie o takim, gdzie w czasie detoksu brak oczyszczania organizmu, brak ziół, które oczyszczają i brak lewatywy sprawił, że ludzie po takim detoksie wrócili do domu bardzo zatruci i potwornie chorzy. W drgawkach, w niedoborach elektrolitów, właśnie z różnymi bólami i tak dalej, no to nie jest dobrze przeprowadzony detoks. My musimy rozumieć, jak to działa, dlatego jeszcze raz apeluję, żeby zrobić to w dobry sposób i pod dobrą kontrolą. Bo wy mnie tutaj pytacie, a kogo ja polecam i w ogóle. Ja mogę Wam powiedzieć, że ja robiłam swoje detoksy pod okiem Kasi Gwiazdowskiej, z którą współpracowałam wiele lat w Kuźni Zdrowia i Kasię znam prywatnie, Kasię znam zawodowo i nigdy nie mogłam powiedzieć złego słowa o naszej współpracy i zawsze była dla mnie wzorem tego, czego uczy, dlatego że sama przez to wszystko przechodzi, czyli zobaczcie, jest praktykiem, a już mówiłam Wam, że dla mnie to jest wartość. I ja 4 razy byłam u Kasi w Pleśnie na tygodniowych detoksach, które kiedyś Kasia prowadziła w oparciu o procedurę Ewy Foley na jej licencji. Dzisiaj Kasia już poszła dalej do przodu, rozwija to mocno. Napisała swoją książkę Detoks holistyczny.
Jak wiecie, jak może ktoś tam śledzi, zobaczył, czy się gdzieś wczytał wnikliwie, to wiecie, że miałam zaszczyt napisać recenzję do tej książki i serdecznie tą książkę polecam, bo jest to bardzo kompleksowa książka, która w taki szeroki sposób ujmuje podejście do całego oczyszczenia organizmu, zarówno na poziomie fizycznym, łącznie z procedurami, różnymi opisami, jak to robić, jak i na poziomie psychicznym, emocjonalnym, czy właśnie tworzenia przestrzeni wokół siebie plus ćwiczeń fizycznych. Kasia trenuje jogę od bardzo wielu lat i też poleca taki ruch, bezpieczny ruch, który będzie też przyspieszał tą detoksykację. To jest właśnie to, co ja robiłam, gdybyście mnie pytali. To jest to, w co ja uważam, że można iść zawsze w ciemno. Ja mam przy sobie swój podręcznik detoksykantki i aha, tutaj wiecie co? O, to nawet mogę wam pokazać, jak chcecie. Ja mam tutaj taki kalendarzyk, proszę bardzo, rozpisany. Ja sobie po prostu sama zrobiłam swój własny kalendarz i napisałam sobie, co robię którego dnia, właśnie na wszelki wypadek, gdyby było tak, że coś mnie odmurzy i nie będę pamiętała, kiedy piję sok, kiedy zioła, kiedy włączam buraki, a kiedy nie włączam i w ogóle, bo to na jakimś etapie można po prostu się pogubić. A więc znowu, z wyrozumiałością dla siebie, po prostu. I ja mam taki podręcznik, o, proszę bardzo, to jest moje podręcznik detoksantki i jak cokolwiek potrzebuję, to mam tutaj, no bo jestem po prostu po takim wyjazdowym detoksie, tak jak wam mówiłam, 4 razy i w tej chwili już wystarczy mi, że sobie z takich procedur skorzystam, ale jak ktoś chce, to może skorzystać z detoksów online. Są osoby, Kasia też prowadzi detoks online, informowałam was o tym wcześniej. Są osoby, które robią to tylko stacjonarnie, są osoby, które właśnie robią konsultacje indywidualne, więc może to będzie dla was sposób i z tego byście chcieli skorzystać, to też okej. Też wam bardzo polecam Sylwię Pogorzelską, z którą też się znamy, przyjaźnimy i to też na pewno wiecie, a Sylwia napisała swój e-book dotyczący suplementacji ciała i to też jest naprawdę doskonała literatura, świetne porady i no właśnie procedury, jak się suplementować, bardzo dużo cennych informacji. No jak wiecie, droga Sylwii też nie była łatwa. Sylwia wyszła z nowotworu, napisała swoją książkę, jestem wdzięczna za raka. Książkę, która już ukazała się w tej chwili w języku angielskim i weszła na Amazona, na rynek amerykański. To jest naprawdę niesamowite, bardzo, bardzo dobra książka, w której Sylwia dzieli się też różnymi informacjami, więc czemu z tego nie skorzystać? I na pewno znacie wiele jeszcze osób, na pewno macie swoich dietetyków, psychodietetyków albo może jakieś kanały medialne, które do was przemawiają, które pasują. Idźcie za głosem intuicji, idźcie za głosem serca, właśnie tam, gdzie wiecie, że są efekty. Patrzcie też na grupy statystyczne osób, które wychodzą spod skrzydeł takich asystentów, takich terapeutów, właśnie takich dietetyków, żebyście też mogli pójść w bezpieczne, żebyście wiedzieli, że tego nie robi ktoś, kto początkuje, kto może właśnie nie ma jeszcze doświadczenia, albo ktoś, kto po prostu stosuje procedury, które są albo po prostu nietrafione, albo jeszcze nie przetestowane, więc ja tutaj tylko uczulam właśnie na to, żeby zrobić to mądrze. Zawsze jestem za tym, żeby się odrobaczyć pod kontrolą biorezonansu. To mówię na różnych webinarach, warsztatach, bo jest to po prostu kluczowe, żeby wyeliminować to, co szkodzi i to, co mogłoby się gdzieś odpalić w czasie takiego procesu. A więc najpierw odrobaczanie, biorezonans. Kto tego dzisiaj nie zrobił, niech przeprowadzi sobie detoks łagodny, tak żeby po prostu na miarę swoich możliwości. Nie znam waszych historii, tutaj z nami jest 800 osób dzisiaj i różne są na pewno wasze koleje losu. Wy wiecie, jakie są wasze przeszłe doświadczenia, kto właśnie jest po różnych ciężkich operacjach, po ciężkich chorobach, po ciężkim leczeniu farmakologicznym, kto nie, kto się jak odżywia, kto co zmieniał, kto ma jakie potrzeby, to na to zwracajcie uwagę. Ja w swoich webinarach bardzo często, kiedy opowiadam o różnych organach, a wiecie, że moje webinary są targetowane, a więc są zawsze nakierowywane na pewien cel. W konkretnym webinarze zawsze mówię jakąś porcję wiedzy na jakiś tylko jeden wybrany temat. Jak o wątrobie, to o wątrobie, jak o trzustce, to o trzustce. Jest webinar jelito grube i tam bardzo dużo na temat oczyszczania jelita grubego. I wiele jeszcze innych webinarów, znajdziecie je na mojej stronie. Zawsze, kiedy o tym opowiadam, zwróćcie uwagę, że mówię o oczyszczaniu. Mówię właśnie o tym, jaka jest potrzebna właśnie ta nasza detoksykacja, jakie to jest istotne dla naszego ciała, żeby najpierw je odciążyć, zanim będziemy chcieli, żeby ono coś dla nas zrobiło, żeby wymusić właśnie ten ruch na nas. To wszystko, co zrobisz na planie fizycznym, przenosi się na plan emocjonalny. I jeśli pytacie mnie, a często,
jak uwalniać emocje, jak uwalniać emocje, albo i co teraz, kiedy już jest ten efekt aha, kiedy uświadomiony konflikt, no i co teraz? To ja chcę właśnie powiedzieć, jeśli nie wiesz, w jaki sposób uwolnić emocje, jeśli nic nie czujesz, a są takie osoby, które mi mówią, ale ja nic nie czuję, ja nie mam dostępu do swoich emocji, to oczyszczanie będzie właśnie jedną z takich technik, która pozwoli Ci oczyścić emocje zaocznie, tak jakby z jednej strony poza Tobą, bo poza Twoją może świadomością, choć oczywiście uważność pozwoli Ci zauważyć te efekty, ale jednak właśnie chodzi o to, że nie skupiasz się wtedy na samym uwalnianiu emocji, a skupiasz się na detoksie, czyli na zwykłych czynnościach fizycznych. Skupiasz się na ciele, skupiasz się na tej materii, jednak masz intencję, że tam gdzieś w tle, pod spodem właśnie będzie uwalniać się z tych różnych warstw wszystko to, co ma się uwolnić, a więc też i emocje. Dla tych osób, które nie czują, detoks jest moim zdaniem pierwszym takim procesem, który pomoże im się dostać do tych emocji. Jest właśnie tym, co przebije tą skorupę, co zedrze tą pierwszą warstwę, co pozwoli oczyścić się czasem z tego gówna, nie boję się użyć tego słowa, ale czasem naprawdę tak, żeby zobaczyć dopiero, co jest pod spodem. Słuchajcie, to jest proces, który może uwolnić mnóstwo emocji, z których człowiek sobie nie zdawał sprawy. To jest proces, na który też trzeba być gotowym. Właśnie odpowiedzialność nasza polega na tym, żebyśmy się przygotowali do tego, że nie wiem, co wyjdzie, żebyśmy ostrzegli ludzi naokoło, nie wiem, jak się będę czuć, nie wiem, jak się będę zachowywać, nie wiem, czy będę śpiąca i będę się pokładać i nic nie zrobię w domu w tym czasie, czy ja właśnie będę się drzeć, krzyczeć i wyżywać za różne sprawy świata i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to, że prosimy wtedy ludzi naokoło o wyrozumiałość i informujemy ich tak, żeby sami zabezpieczyć swoje tyły, ale robimy to właśnie po to, żeby czuć się bezpiecznie na tą obserwację tego, co się dzieje z nami samymi. Właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy nic nie czujesz, zrób takie oczyszczenie, a poczujesz. Nie ma opcji, żeby czegoś nie poczuć. Chociażby właśnie ten wkurw za to, że musisz kolejny dzień robić tą samą procedurę, bo czujesz głód, bo to cię porusza, bo właśnie chciałbyś coś zjeść i masz na coś smaka, a nie można, bo teraz właśnie co innego, albo w kółko ten sam soczek. To jest właśnie to, co ma poruszyć tobą gdzieś na starcie, a potem za tym pójdzie następne. I łączenie metod, kochani, czyli to, co zawsze chwalę, to jest właśnie to, że w momencie, kiedy chcesz pracować biologią totalną, chcesz działać przez uświadomienie, to sprawdź jeszcze, czy nie ma przeszkód, aby Twoje ciało odpowiedziało na tą Twoją pracę, aby Twoje ciało dało efekty pisania tych listów uwalniających, tego sprawdzania na osi czasu swoich cykli życiowych czy komórkowych, sprawdzania, co się działo w okresie plan-cel, tych wszystkich rozmów z przodkami, które są naprawdę niełatwe. Chcesz mieć tego efekty. Jeśli właśnie nie ma tych efektów, to zobacz, bo może to, co ja właśnie dzisiaj mówię, zaraz Wam powiem przez ile czasu, godzinę 20 już w tej chwili. Może to, co ja do Was teraz mówię, właśnie jest pomysłem na to, w jaki sposób dostać się do tego od innej strony. Ja mówię z perspektywy praktyka. Mówię do Was o tym, przez co przechodzę sama i będę przez to przechodzić jeszcze kolejny miesiąc na pewno do końca maja. Zobaczymy, jak tam dojadę do czerwca, jak to się potoczy. Też nie planuję tego definitywnie, bo tak jak mówię, robimy to z uważnością, z czułością, wrażliwością, dobrodusznością dla samego siebie. Nie należy się poganiać i jeśli będzie moment, że stop, to ja sobie też powiem stop. I to jest właśnie to, co jak zauważycie w bajce o Kopciuszku zadziałało, bo zwróćcie uwagę, że Kopciuszek, ona mieszkała ze swoimi 2 siostrami, ale tylko ona sprzątała w domu. Tylko ona segregowała te papiery na stole, czyli co? Oddzielała ziarno od plew, oddzielała mak od grochu, oddzielała to, co dobre, wartościowe, od tego, co stare, zużyte. W niektórych przekazach od popiołu, jakie symboliczne. To ona się w tym grzebała i babrała, to ona była umorsana, to ona z tą miotłą tutaj jeździła przez cały dzień, żeby wszystko sprzątać, podczas gdy te złe siostry leżały na piernatach, na pierzynach, kiedy się pudrowały i stroiły. I zobaczcie, która z nich wylądowała w pałacu, którą z nich czekała nagroda. To jest takie symboliczne, że to Twoje działanie czeka nagroda.
to właśnie Kopciuszek została wybrana przez księcia i oczywiście możemy powiedzieć, że to taka bardzo romantyczna alegoria, no, piękna metafora, ale ona naprawdę pokazuje nam to, co dzieje się z nami wtedy, kiedy przechodzimy na wyższy poziom funkcjonowania, na jakiś wyższy poziom kontaktu z samym sobą. Ona pojechała do pałacu, mieszkała w dużym pałacu, pojechała wyżej. To jest właśnie wzrost świadomości, to jest właśnie ta radość, która ją unosi, to jest wzrost wibracji, podniosła swoje wibracje. Ale właśnie dlaczego to było możliwe? Dlatego, że ona przepracowała wszystkie swoje konflikty w trakcie tej pracy fizycznej, w tej segregacji grochu od maku. Ona po prostu odpuściła wszystkie programy rodowe, wszystkie emocje, całą złość do tych sióstr. Wszystko to, co miała niewybaczone, wybaczyła. Tam mnóstwo takich cytatów. Poczytajcie sobie, może to jest fajne, żeby dzisiaj na dobranoc przeczytać baśń o Kopciuszku. Przeczytajcie, ile tam się zadziało. Ona zrobiła tą pracę wewnętrzną. Ona zrobiła to w pokorze. Ona zrobiła to z intencją, choć nie wiedziała, co ją czeka i nagroda, myślę, że przerosła jej oczekiwania, ale tak, kiedy my robimy tą naszą pracę z taką miłością i dobrodusznością, to chcę powiedzieć, że efekty mogą przerosnąć nasze oczekiwania. Ja doświadczyłam tego już wiele razy. Doświadczyłam tego, że te efekty utrzymują się na długi czas. Tak jak właśnie tutaj Kopciuszek zamieszkała w pałacu na zawsze, co jest po prostu trwałe, ten efekt był trwały. Nie te siostry początkowo, choć w niektórych przesłaniach pojechały w ślad za nią, zabrała je ze sobą, w niektórych przesłaniach nie i zostały właśnie w tym biednym domku gdzieś tam pod lasem. To jest właśnie to, że my mamy wiedzieć, że cokolwiek dzieje się na planie niewidocznym i należałoby wziąć mikroskop, żeby dostrzec te zmiany, tak naprawdę przenosi się na inną płaszczyznę naszego życia i zauważymy te efekty. Pozwólmy tylko sobie tego doświadczyć. Pozwólmy sobie przejść przez ten etap najpierw tego zaangażowania, poświęcenia, oczyszczania, po to, żeby gdzieś wejść później w swoje niby stare życie, ale na nowo i zaobserwować, w jaki sposób ludzie nas odbierają, w jaki sposób nasze ciało reaguje na kolejny pokarm, w jaki sposób my reagujemy na rzeczywistość, która do nas przychodzi. Gwarantuję Wam, że to już nigdy nie będzie po staremu. Zmienia się świadomość, jest odciążona z pewnych starych schematów, zmieniają się przekonania, zmieniają się myśli na własny temat. Nikt nigdy po takim procesie nie chce wrócić już tam, gdzie był. Każdy, kogo znam, absolutnie każdy chce zawsze zrobić i jeszcze kroczek do przodu, i jeszcze kroczek do przodu. A więc zachęcam serdecznie do tego, by nawet jeśli nie trafi nas dzisiaj jakaś ciężka choroba, już robić właśnie ten krok w kierunku łagodzenia wszelkich objawów gdzieś kiedyś w przyszłości. O ile gdzieś kiedyś by się cokolwiek zdarzyło, przydarzyło, nasze ciało zareaguje inaczej. Będzie miękkie lądowanie, będzie miękka poduszka, która zamortyzuje jakikolwiek stres. Nasze ciało będzie w stanie to przyjąć. To jest taki apel trochę po różnych naszych webinarach, po różnych szkoleniach, po naszych pracach z biologią totalną i przed naszymi kolejnymi webinarami, przed naszymi kolejnymi konsultacjami, czy jakimiś spotkaniami, czy pracą własną właśnie w myśl biologii totalnej, aby być gotowym do uwolnienia tego, co przyjdzie, aby poszło to jeszcze lżej, jeszcze gładziej. Ja będę wspierać każdego, czy będzie to szło gładko, czy nie, ale zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili, jak to jest żyć w lekkości, jak to jest żyć w radości, jak to jest mieć wigor, jak to jest zrobić właśnie coś dla siebie. Teraz słuchajcie, siedzę tutaj i widzę, jak moje dziecko napisało: kocham Cię, mamo, ja Cię też kocham, synku. Cieszę się ogromnie, że tutaj jesteś z nami i że oglądasz to, co się tutaj dzieje. Pozdrawia Cię ciocia. Widzę, że też tutaj ogląda. To jest dla mnie niezwykle miłe. Bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam wszystkich. Chcę powiedzieć tutaj jedną anegdotkę, a mianowicie wczoraj miałam rozmowę z moimi synami i siedzieliśmy sobie przy stole, jakieś tam były różne tematy, a między innymi właśnie w którymś momencie moje dzieci powiedziały: ale masz świadomość tego, że nasi znajomi nie uważają Cię za normalną. Wiesz, mamo, że Ty nie jesteś normalna. Oni Cię lubią, mamo, oni naprawdę Cię lubią, ale tak szczerze to
uważają, że jesteś lekko stuknięta i tak serio, bo naprawdę jak ktoś do nas przychodzi, jak zadaje pytanie, czym się zajmujesz, to nie da się odpowiedzieć jednym słowem. W ogóle, żeby w ogóle jak ktoś o ciebie pyta i coś wyjaśnić, to trzeba od razu zrobić całą opowieść. Wiesz, o tobie to trzeba zrobić całą opowieść, bo nikt nie zrozumie, jak my powiemy po prostu jednym zdaniem. Ciebie to w ogóle cały czas trzeba wytłumaczyć. I to jest to, czego się dowiedziałam od moich dzieci wczoraj. Pękłam ze śmiechu, ale ja rozumiem to, bo one żyją na co dzień wychowane właśnie w tych olejkach eterycznych, w tej homeopatii, w tym, co je otacza tutaj w domu, w tej suplementacji. To są dzieci, które są zdrowe i kłócą się o to, że są zdrowe, bo nigdy nie dostają zwolnienia do szkoły, a przecież bardzo by chciały raz na jakiś czas być zwolnione. To jest właśnie to, bądźcie takimi wariatami dla swoich środowisk, zarażajcie pozytywnie, pokazujcie, że można, pokazujcie, że nawet właśnie jeśli to wymaga dużego wysiłku, to warto, bo po prostu są efekty. Ja daję każdemu prawo do tego, żeby myślał o mnie, że jestem wariatką albo że jestem lekko stuknięta. Póki to jest nieinwazyjne, póki to nikomu nie szkodzi, niech tak będzie. To jest okej. Ja swoje wiem, bo ja doświadczyłam i przemawiam przez pryzmat doświadczenia i mówię do Was właśnie z tej pozycji. Więcej do tego wracać nie będę. Powiedziałam raz, kto chce, skorzysta. Jeśli macie znajomych, przyjaciół, którzy są zainteresowani tematem, to odsyłajcie do tego live'a. Ja go tutaj zapiszę, ja go zarchiwizuję, on będzie na przyszłość i to wystarczy. Ja będę szła w inne tematy, w następne tematy, ale jeśli kiedykolwiek gdzieś w przyszłości usłyszycie, jak mówię właśnie, dbajcie o oczyszczanie, to jest warunek konieczny, to niech Wam się przypomni ten live, niech Wam się przypomnią te moje słowa, niech Wam się przypomni Wasza determinacja, Wasza ciekawość w tym kierunku, a może właśnie będzie taki dzień, że ktoś powie, okej, ja też spróbuję, a będę wtedy naprawdę szczęśliwa, będę się cieszyć, bo to wszystko dla dobra nas wszystkich. Pamiętajcie, nie pójdziemy jako społeczność nigdzie krok dalej, dopóki zostanie ostatni w tyle. Idziemy razem, zbieramy się tutaj, zapraszam do podróży w wysokie wibracje, uśmiecham się, wspieram, komentujcie, ja będę na to odpowiadać i życzę Wam przecudnej majówki, udanej, oby Wam się udało tutaj troszkę oczyszczenia, coś dla siebie zrobić, chociaż jeden malutki kroczek, a to już coś. Może samo odłożenie telefonu i taki detoks właśnie od elektroniki już będzie tym pierwszym krokiem. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was uśmiechnięta, zadowolona, pełna sił witalnych po swoim detoksie. Z miłością i światłem, kochani. Do następnego razu. Wszystkiego dobrego.